Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w sobotę i chciałam Wam pokazać, jak wygląda moja twarz po tym zabiegu laserowym. Bo mija właśnie tydzień od tego zabiegu i uważam, że naprawdę rewelacyjnie mi tutaj wszystkie przebarwienia usunęło. Pory też zostały zmniejszone, tutaj mi tylko w 2 miejscach coś właśnie aktualnie wyszło, ale tak poza tym nie mam nic, nawet kremu, więc szybko nakładam, bo to jednak już skóra lekko odwadnia, ale naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Nałożę sobie to serum właśnie z Hydro Drops, Beauty Drops, bo ono mi fajnie też nawilża skórę. No i miałam mieć endermologię o godzinie 9, ale o godzinie 8, ale zadzwoniła wczoraj do mnie pani i zapytała się, czy nie mogę przyjść na 10. Powiedziałam, że no 10 tak średnio, ale że 9 jest ok, bo ona inaczej musiałaby siedzieć 3 godziny po mnie, bo nie ma klientek, bo jej po prostu anulowały termin. Więc stwierdziłam, że czemu nie, tutaj jest win-win, ja się wyśpię, pani będzie krócej siedzieć i czekać, więc fajnie wyszło, bo naprawdę akurat się wyspałam, bo spałam do 7. I nałożę jeszcze ten kremik, maskę z Bandy pod oczy. Dzisiaj też czeka mnie taki dosyć monotonny dzień, bo jak wrócę, to lecimy na rowerki, bo jest ładna pogoda, a później spędzę chyba cały dzień na montowaniu vloga z zeszłego tygodnia, bo nic mi się nie udało przez cały tydzień zmontować. No i teraz przez to, że mam ten laser i że słoneczko już świeci, no to nakładam też filtr. Ja sobie nałożę ten z Yorkaja, który mam. On jest taki treściwszy, bym powiedziała, i po prostu nie robi takiej skóry matowej, jak na przykład ten z Beauty of Johnson. Też macie takie wrażenie, że zima w tym roku po prostu cały czas trwa i mamy takie przybłyski tylko wiosny, a następnie znowu jest szaro, góro i ponuro. Wiem, że już nie są takie minusowe temperatury, ale mi na przykład brakuje bardzo słońca i po prostu całkiem inaczej funkcjonuje, gdy jest nawet zimno, ale świeci słońce, niż gdy po prostu cały dzień jest taka szarówa. Dajcie znać, jak Wy macie. No i jak możecie zobaczyć, on ma takie właśnie tłuste wykończenie, więc on nie jest taki matowy, ten filtr. Ale przypudruję go sobie i przetestuję właśnie ten nowy puder Ciao Bella Wings, który kupiłam kiedyś na tej mega promocji. I on jest właśnie bardzo fajny, bo tu macie puszek, tu sobie otwieracie i dopiero tu macie ten puder, więc bardzo fajna opcja na przykład na podróż, żeby się nie wysypywał, ale ja użyję sobie pędzla po prostu w taki sposób i też sobie ten produkt nałożę i zaaplikuję. Nie wiem, czy Wy to widzicie, nie wiem, czy słyszycie, ale jest wspaniale. Jest tak cieplutko, że idę w samym dresie i mam tylko bezrękawnik na sobie, więc mega. I zobaczcie, jak jest fajnie. Ale ponoć jutro ma się już pogoda popsuć, więc to akurat nie fajnie, więc trzeba dzisiaj skorzystać z tego dnia, dlatego szybki zabieg, a następnie lecę na rower. Myślę, że jakieś 3 godzinki, więc też bardzo fajnie. Jedyny minus, że nie zamroziłam sobie na dzisiaj żadnych lodów. No w sensie tej mieszanki takiej, co robię, to Ninja Creamy. A więc nie będzie po prostu fajnego deserku po rowerze, a to zawsze wchodzi jak złoto. Ale myślę, że coś innego wykombinuję. Chciałam bardzo zrobić te pierożki
to są teraz mega popularne wszędzie w internecie, z mięsa mielonego i takiego ciasta na wonton. Będę kombinować, może uda mi się zrobić bezglutenowe ciasto, bo jednak to na wonton jest ze zwykłej pszenicy, ale no po prostu aż jak jest taka pogoda, to chce się po prostu żyć. Wiecie co, ja tak czasami się zastanawiam, że ja mam mega nudne życie, bo też pewnie widzicie to na vlogach, że praktycznie każdy weekend jest taki sam. Po prostu nagrywam w weekend, bo wtedy tak naprawdę mam więcej czasu, więcej coś się dzieje, a na tygodniu to wiecie, jest mega rutyna, praca, siłownia, no i tak to się kręci w kółko. Natomiast tak sobie myślę, że ja mega lubię to moje nudne życie. W sensie bardziej mnie stresuje to, jak na przykład gdzieś jedziemy na weekend i ja się muszę, wiecie, pakować, wszystko tak w głowie organizować, że muszę zabrać suple, bez których no ciężko mi tam funkcjonować, leki. Dodatkowo muszę też logistycznie sobie ogarnąć, żeby było pranie zrobione na cały tydzień, żeby posiłki były przygotowane gdzieś tam w zamyśle, to znaczy, żeby zakupy były chociaż zrobione. No bo nie wiem, nie mogę tak po prostu sobie wsiąść w sobotę i pojechać do rodziny na weekend, bo potem mam po prostu cały tydzień wybity, wiecie. Ja rano wychodzę do pracy, wracam koło 10 i po prostu fizycznie nie mam siły już wtedy przyrządzać posiłków, a jednak przyrządzam osobno dla siebie i dla swojego chłopaka ze względu na to, że ja nie mogę jeść większości rzeczy. No i to jest serio mega dużo roboty wtedy, więc jak ja mam taki każdy weekend w domu, no to wtedy jest dla mnie super, bo ja po prostu wiem jak działać, wiem co robić i że po prostu nic mnie nie zaskoczy, więc ja chyba nie jestem po prostu spontaniczną osobą, tylko ja wszystko muszę wiedzieć, wszystko muszę mieć zaplanowane od A do Z, wtedy jestem spokojna, a jak to się zmienia, to po prostu się mega wtedy denerwuję i stresuję. No takie przemyślenie mam po prostu. No i też chciałam do Aldiego wstąpić jeszcze przed tym zabiegiem, ale też chyba mi się to po prostu już nie uda, bo no zostało mi 10 minut, a ja się bardzo nie lubię spóźniać. Choć myślę, że w sumie może jak ta pani i tak ma godzinę wolnego, to ta 5 minut nic takiego by nie zrobiło, więc jeszcze się zastanowię, zobaczymy, o której dojdę pod sklep, bo muszę wstąpić, kupić chleb bezglutenowy, nie było wczoraj w Lidlu, także zobaczymy. Słuchajcie, mam chleb, teraz uciekam na zabieg, mam jeszcze 2 minutki, więc idealnie zdążę. Nie było dużej kolejki, także udało się. A na zabiegi chodzę właśnie sobie tutaj, do Perfect Look Clinic. Mega polecam Wam to miejsce. No i ja już jestem po zabiegu, więc mega chillera sobie dospałam jeszcze, bo to jest tak przyjemne, że właśnie dosypiam sobie zawsze i aż mi teraz trochę zimno jest, jak wracam. No i wracam, zrobię jakieś szybkie śniadanko, pewnie koktajl truskawkowy, wysokobiałkowy, no bo to takie będzie najszybsze. No i lecimy na rower. Ubiorę się ciepło, bo ja zawsze marznę, więc ta pogoda taka zdradliwa dla mnie może być na rower. Ale jest wspaniale, Jezu, żeby tak już zostało. Wiecie, właśnie to w endometriozie jest najgorsze, że nigdy nie wiecie i nigdy sobie nic zaplanować zbytnio nie możecie, ponieważ nigdy nie wiecie, jak Wasz brzuch będzie wyglądał. Ja wczoraj trochę się zestresowałam i tak naprawdę to jest niezależne. Możecie się z kimś pokłócić, możecie się zestresować, nie dospać, coś źle zjeść. No i z automatu dzisiaj, patrzcie. Po prostu mam ciążowy brzuch, no i nic z tym nie zrobię. To nie jest tak, że po prostu
coś mi się zatrzymało, tylko po prostu tak wywala brzuch w endometriozie. Więc wczoraj płaski brzuch i sześciopak, a dzisiaj coś takiego. No i jeszcze jest na tym etapie, że nie boli to wydęcie, ale no zapewne 2-3 godziny i będzie bolało. Także, no jak widzicie, jest to okropna choroba, ale trzeba się przyzwyczaić. Ja robię sobie kawusie i zaraz ten koktajlik i będę się zbierać. Też możecie zobaczyć, że dzisiaj jestem na maksa opuchnięta. No i to też jest taki efekt tego, że po prostu stan zapalny w organizmie się podniósł, bo zazwyczaj właśnie wtedy dzieje mi się coś takiego jak teraz, że mam taką twarz bardzo opuchniętą. Pomyślałam, że w sumie mój chłopak na dole przygotowuje rowery i przyrządzę śniadanie, ale żeby to było takie lekkie śniadanie, to przyrządzę takiego wrapa śniadaniowego. Nie wiem, czy kiedykolwiek o czymś takim słyszeliście, a jest naprawdę bardzo fajne, oryginalne i szybkie. Będziecie potrzebować 3 jajek, placka tortilli, trochę mozzarelli, ulubione dodatki, bo tak naprawdę możecie dać tam pomidora, paprykę, ogórka, sałatę, szynkę, co tylko chcecie. I ja właśnie wbiłam sobie tutaj jajka do miseczki i je teraz roztrzepię trochę. I teraz Wam szybko powiem, co robicie. Taką masę wylewacie na patelnię lekko natłuszczoną. Potem, jak się troszeczkę przesmaży już przez chwilkę, to wykładacie na to troszkę sera, mozzarelli, nakładacie na to placek, no i chwilę to smażycie. Potem ściągacie to z patelni, wykładacie na cały placek dodatki, przekrajamy kawałeczek i składamy w taką kopertę, ale to już Wam pokażę. Teraz po prostu tylko taki szybki przepis, jak to dokładnie zrobić. A jest to bardzo fajne i powiem Wam, że super się to sprawdza na przykład jak jedziecie do pracy, żeby sobie właśnie to lunchboxa zabrać. Więc ja teraz zmieniam kadr, tam już oczywiście butelki przygotowane na rower. Ja zmieniam kadr i widzimy się już z punktu widzenia patelni. Trochę mi coś mój blender szwankuje, bo przecieka mi ta dolna zakrętka, no ale miksuję, więc ja już mój koktajlik mam gotowy. Mam tutaj białko, jogurt i truskawki, zjadłam sobie już kiwi i jeszcze zjem garść orzechów za chwilę. Say you want the real thing, baby, prove it to me. Empty words look pretty, but I need more than a scene. You can keep your cool face, and that sweet talk too. If you had my love, you would know what I do. I don't fall for every smile, I don't give it all away. Hold it steady, hold it right, baby, make me stay. If you had my love, you would feel the fire. If you had my love, you would climb up higher. If you had my love. Wyglądam jak paruwa, na to kask, żeby nie było zimno w uszy. Więc taka stylóweczka rowerowa na dziś. Coming on too strong. They were here by morning, then they disappear by dawn. I need a slow burn, something built to last. A hand that doesn't tremble when the night moves past. I don't fall for every smile, I don't give it all away. Hold it steady, hold it right, baby, make me stay. If you had my love, you would feel the fire. If you had my love, you would climb up higher. If you had my love, don't just reach, just take it slow. Dzień dobry, już w niedzielę odzywam się do Was
Wczoraj tak trochę dzień się urwał, ponieważ ja po rowerze totalnie padłam, to znaczy około 22 totalnie mnie odcięło. W sumie było po 21 chwilę, więc położyłam się po prostu już do łóżka. Oczywiście nie mogłam zasnąć do godziny 12, ale no już po prostu sobie leżałam, bo montowałam vloga i po prostu nie byłam w stanie go montować, więc stwierdziłam, że to nie ma sensu, idę się położyć. Jeszcze tak strasznie po prostu boli mnie ten brzuch. Mogliście zobaczyć wczoraj, że tam endometrioza daje się we znaki. No ale obudziłam się o godzinie, myślę, 7:30 dzisiaj i od razu od rana zabrałam się za robienie jedzenia, żeby jak najszybciej to skończyć. Mamy teraz godzinę 12:30 i myślę, że wstępnie jedzenie jest zrobione. To znaczy zostało tam dogotować ryż, czy jakieś takie drobne rzeczy, a ja po prostu przestałam już gotować ryż na zapas, bo zauważyłam, że lepiej się człowiek czuje, jak ten ryż jest na świeżo ugotowany. Natomiast możecie zobaczyć, że moja twarz jest dzisiaj na maksa opuchnięta, ale ja tak mam zazwyczaj po większym wysiłku. No i też te problemy takie brzuszne, to też swoją drogą to powoduje, że taka twarz jest właśnie opuchnięta, też trochę wody mi się zatrzymało w organizmie i teraz właśnie taki mam plan, żeby zrobić sobie chwilę przerwy, no bo muszę zaraz siadać do montowania, żeby skończyć to montowanie dzisiaj i film po prostu wrzucić z jednodniowym opóźnieniem. No trudno, ja nie jestem jakąś znaną influ, więc myślę, że dzień opóźnienia to nic złego. I muszę wybrać się do bankomatu, więc albo zrobię sobie taki spacer, albo ubiorę sportowe ubrania i się przebiegnę, bo mam 2,2 km w jedną stronę i 2,2 z powrotem, więc będzie takie 4,5 km. Zrobię sobie taki lekki truchcik, więc jeszcze się zastanawiam, którą opcję wybiorę, no bo albo spacer pół godziny w jedną stronę, pół godziny w drugą, no albo taki truchcik, więc myślę, że mogłabym wtedy w jakieś 15 minut dobiec i w 15 minut wrócić, więc pół godziny zaoszczędzone. Pogoda jest taka ładna, ale wiem, że dzisiaj ma już zacząć wieczorem padać, więc chciałabym teraz jeszcze szybko z tego skorzystać, a potem już po prostu siadać i montować filmik. Też już włoski mam naolejowane, wcierka też nałożona. Odwrotnie, włosy mam nawcierkowane, a olej na włosy nałożony, pranie się robi, więc też taka typowa niedziela, ale właśnie zrobię sobie dzisiaj taki element spaceru. Miałam to zrobić wczoraj, ale zrobię to dzisiaj, więc pokażę Wam to, co zrobiłam do jedzenia. No i tak to by wyglądało. Dajcie znać, czy to jest dużo, czy nie. I właśnie też takie bułeczki upiekłam. To takie do przekąszania między posiłkami z dużą ilością twarogu. Dodałam trochę budyniu, więc ten serek fajnie się tak związał. No a tutaj obiadki, już nawet nie będę Wam rozbijać, co tu dokładnie w środku jest. No a tam z tyłu sterta prania, którą też trzeba będzie rozłożyć. No to słuchajcie, ja już właśnie się ubrałam. No taka stylóweczka. To jest taki mój typowy secik do biegania, tylko zazwyczaj właśnie mam troszkę inną górę, bo ubieram się cieplej, ale wiem, że zaraz będzie mi gorąco, więc właśnie tak się ubieram. No i co? No i lecę do bankomatu, wracam i będę montować filmik, a jak wrócę, to Wam coś jeszcze pokażę. Słuchajcie, minęło 10 minut mojego wspaniałego biegu i po prostu mam już dość. Widać, że ja raczej nie biegam, a tu możecie zobaczyć, jakie fajne jest przejście w Krakowie między właśnie Bioborkiem a Ruczajem i zrobili tam trasę łagiewnicką. Także dosłownie minuta odpoczynku i biegnę dalej, a cieszę się, że wybrałam tę opcję, bo będę 2 razy szybciej, więc to też jest mega na plus. Is that true? Cause if it is, your name perfect for you. My name handsome. She said your name fits you too. See, we was clicking, and after that, time just flew. Then that time came to talk to her pops. He gave his blessing. And then that mind frame I had was honoring and protecting. I knew she was the one when we met. I found my future girl, and no other woman compares to my girl. No i dobra, słuchajcie, kupiłam sobie 2 kurtki
I to są takie kurtki wiosenno-jesienne i pokażę Wam tą drugą, na którą jestem bardziej zdecydowana. I to jest kurteczka z Reserved. To jest kurteczka, która ma 30% wełny. No, podszewka niestety jest poliestrowa, ale no większość tych kurtek tak ma. I ona jest taka w takim kolorze oliwkowym. Jest taka ciut dłuższa, bo nie wiem, czy pamiętacie, miałam taką brązową Sinseya, ale podszewka się cała podarła i ją zareklamowałam, oddali mi pieniądze. Ta kurtka ma ten plus, który zadecydował w sumie o tym, że chyba ją zostawię, że zapina się tutaj pod szyję samo. Ja z reguły chodzę właśnie tak w rozpiętych raczej tych kurtko-płaszczykach, ale czasami jest potrzeba, żeby właśnie zapiąć. No i ta ma taką opcję. Plus jest taka miększa, ona ma 30% właśnie wełny, reszta to jest, no wiadomo, poliester. Ma też takie tu kieszenie, ale to standardowo. Rękawy raczej tak klasycznie, nic nadzwyczajnego. I teraz uwaga, pokażę Wam kurtkę numer 2. I to jest kurtka numer 2 i ona mi się kolorystycznie bardziej podoba. Uważam, że lepiej troszkę do mnie pasuje, aczkolwiek ten kolor oliwkowy też jest ok, też pasuje do mojej urody, bo on jest taki przygaszony, stonowany. Jest on troszkę dłuższy niż ta kurtka właśnie z Zary. I ta kurtka z Zary ma taki dosyć duży minus, który mi się nie podoba. Po pierwsze, ona jest dosyć krótka, więc ja muszę podnosić ręce mocno wysoko, żeby włożyć tutaj w kieszeń, a ja no, lubię wkładać sobie ręce w kieszeń. Troszkę ma ładniejsze wykończenie tych rękawów. To jest niestety 100% poliester, podszewka oczywiście też. No i ten minus, że zobaczcie, ona się zapina tylko tutaj, przez to zostaje ten kołnierz i no niestety szyja jest goła. Nie da się tego tutaj w żaden sposób zapiąć, choć pewnie można tu jakoś wywinąć do góry i troszkę bardziej zakryć. No ale jak się zapniecie, no to Wam wszystko tutaj wieje. Plus to, co mi się mega nie podoba w niej, to robi się taki garb z tyłu. Tu, widzicie? Tu jest taki garb i to mi się nie podoba. To jest rozmiar S, więc ona nie jest za duża, choć Zara sugerowała, żeby właśnie wziąć rozmiar XS, ale wtedy już nie mogłam ubrać swetra pod spód. A właśnie mi na tym zależy, żeby mieć taki płaszczyk, taką kurtkę, którą mogę ubrać jeszcze na sweter, na taki właśnie okres przejściowy, który w sumie jest teraz. Choć jeśli pogoda się utrzyma, no to już raczej będą kurtki skórzane i jeansowe, no ale coś takiego właśnie do pracy jest bardzo fajne, więc raczej tą zwrócę, a zostawię tą oliwkową. Ta też jest za 179 zł, natomiast ta oliwkowa wypada o wiele lepiej cenowo, bo ona jest za 120 zł na jakiejś takiej mega promocji. I nie wiem, jaka jej była cena oryginalna, bo nie jest tu podane, ale chyba coś ponad 200 zł, bo to są takie raczej standardowe ceny w Reserved. Jeśli chcecie, możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie i która kurtka według Was lepiej do mnie pasuje, którą byście zostawili. Ta też jest taka dosyć sztywna właśnie. Ta jest taka mięciutka, czuć, że tu jest ta domieszka wełny. If you had my